Witajcie telewidzowie! Chciałem powiedzieć kolejnego dnia z podróży, ale nie, bo to jest nasz pierwszy dzień w podróży, nowej podróży. Lecimy, a w sumie jeszcze nie zdradzimy, bo to też jest niespodzianka. Marika ja jeszcze nie wie. Także tak, długa podróż przed nami, bo aż prawie 30-godzinna. Także będzie co pokazać, będzie co nagrywać. Będzie się działo. Idziemy, tak, myślę, że idziemy, oddajemy jeden plecak, bo mamy teraz nadany plecak. No i w sumie popowiadamy po drodze coś. Co ty na to? Dobry plan, chodźmy. Chcesz coś dodać jeszcze na początek? A tylko to, że spakowałam się w ten plecak. W końcu. Tylko ten, ale oczywiście nie ma tutaj kosmetyków i Marcin tam resztę, rozdzielimy później po prostu plecaki, także że ja trochę większe będę miała, ale to jest taki wymiar Ryanairowy, ten najmniejszy. Także tu mam wszystkie ubrania, u Marcina już nic nie ma. Czyli już nie będzie tych błędów z Azji. Finger crossed. Miałem to utrzymać w tajemnicy, ale Marika znała godzinę odlotu i już zobaczyła, gdzie lecimy na początek. Serio? Tak. O ja. Lecimy na kawałek pizzy. Super. Nie było tak źle, przeszliśmy w jakieś 15 minut? Tak, tu spora kolejka była bardzo duża, ale sprawnie to poszło. Jest już napisane nasz salonik przy bramce 34-35. Ładnie się zapowiada ten salonik, zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Marika już była w którymś, nie wiem w którym. Też nie wiem. Dzień dobry. Tak się nazywa nasz salonik. Szybko poszło, kolejek nie ma. Idziemy gdzieś, siadamy i zaraz pokażemy Wam, co tutaj jest do zjedzenia. I to mi się podoba, że tutaj zaczynamy od barku. Marika, co preferujesz? Do Czerwone, białe? Prosecco. Do śniadania, do prosecco. Nawet jest, nie zobacz. Cin, cin. Marika zaczyna jednak od kawy, nie od czegoś mocniejszego. Jest godzina 7, więc spodziewam się, że tutaj będą same śniadania. Tam były kiełbasy i jakieś kanapki, a tutaj widzę, to pewnie z jajka, to jakieś placki. I co mi się podoba, to jest jeszcze taka, można powiedzieć, deska serów, czyli taka lodówa serów. Są też jakieś ogórki, pomidory, oliwki, jakaś nawet pasta z makaronu. Tutaj też mamy jakieś rolo. Tak wygląda nasz stół śniadaniowy. Ja tutaj mam przekąski, sery, wędliny, kiełbaski. Tutaj mam z jajek takie, jak to się nazywało, Marii? Zapomniałam. Muffin? Muffin z jajką. Tak, a Marii postanowiła, że zaczniemy tą podróż od szampana. Za nas. O właśnie. Za nowe miesiące. Posiedzieliśmy sobie w saloniku ponad godzinę, idziemy, teraz mamy już 25 minut do odlotu, więc w sumie musimy się trochę śpieszyć, bo tutaj wiadomo, my to zawsze... O, jest final call nawet. Wszyscy kombinują, my też kombinujemy z plecakami. Jest już nasz samolot, zobaczcie. Odcinek pierwszy, lecimy Wizarem. Podpytaliśmy jeszcze o zmianę miejsc, jak nadawaliśmy bagaż jeden, no i okazuje się, że cały samolot jest full i nie można się przesiąść. I nie będziemy siedzieć razem. Ale mamy tak C i D, Marcin gdzieś tam z tyłu, więc może uda się kogoś zamiksować. Startuje lot gdzieś, albo przyleciał, bo wyhamowuje. No ten to już na pewno startuje. Mówili, że cały samolot, ale jakoś ludzi dużo nie widzę, chyba że to już jest ostatni autobus i już dużo ludzi siedzi w środku. Tak, za 15, nie, za 14 minut odlot, to my tak na ostatnią chwilę znowu. Jesteśmy już, do widzenia. Jesteśmy już we Włoszech, wylądowaliśmy 15 minut wcześniej. Wizarem mało ludzi nadaje plecaki, zobaczcie. Cała taśma wolna, tylko nasz. Plecak odebrany, to teraz możemy sobie przepakować trochę. Mieliśmy schowany też Mariki pusty plecak, więc Marika trochę przełoży, w sumie nie będzie tak dużo miejsca. Przełoży, no i podokładamy jeszcze tam trochę z tych rzeczy, z tego plecaka. Kupujemy jeszcze bilety, żeby dojechać do centrum Wenecji. No i tutaj są dwie opcje, albo autobus 10 euro w jedną stronę, albo 18 w dwie strony, tak, ale my jeszcze popłyniemy pierwszą stronę, sobie weźmiemy taką łódką za 18. Musieliśmy wjechać na pierwsze piętro windą i tutaj zobaczcie, jest transport wodny. Idziemy teraz, jeszcze nie wiemy o co chodzi do końca, wiemy jak to ma wyglądać, ale właśnie kręcimy się trochę, bo szukamy miejsca. Marika ma już bilety w ręku. Kawa espresso, 1,70 euro, chcesz? No właśnie, później się napijemy w mieście. Byliśmy już kiedyś w euro i pamiętamy, że tutaj ceny za espresso We Włoszech, nie w euro. Co ja jeszcze zaspana. Euro płaciliśmy za espresso. A Marii, tutaj euro 70, ale to lotnisko. A tak to normalnie gdzieś za euro można kupić. No. A Marii przespała prawie cały lot. Ja z Oj, godzinę, lot trwał 2 godziny niecałe. Jak chrapnęłam, to aż się obudziłam. Była tam pani z boku mnie szturchnęła. Mamy 10 minut stąd. To wygląda jak jakiś tunel już przekopany tutaj dla tych schodów, ale już widać wodę tam, Mariczka.
To znaczy, że jesteśmy gdzieś blisko, będziemy zaraz wsiadać. Takie atrakcje tutaj na nas czekają, jakaś starsza łódź. O, tutaj już stoją łódki. Idziemy podpytać, zobaczyć, jaką my będziemy płynąć. Wygląda na to, że to wcale nie jakieś duże, tylko takie kameralne, małe łódki, takie jak tutaj stoją. Jak zejdziecie na dół, tutaj macie też inne opcje. Możecie sobie brać prywatne łódki, możecie sobie brać jakieś szybkie łódki, ale tak, no my kupiliśmy te za 18, więc idziemy gdzieś na koniec. A, widzę, że tam, wydaje mi się, że będzie większa już. Jednak nie będziemy płynąć taką prywatną, którą tutaj widzicie, tylko taką. To się nazywa tramwaj wodny, ale wkręcił się. Skanujemy nasze bilety. O, bramki też takie są, nie ma, że przejdziecie. Thank you. 2 razy. O, kolega jeszcze mnie teraz puści. Grację. Idziemy, wsiadamy na łódkę. Idziemy tutaj, co nie można. Idziemy na dół siadać. A to my za wiele nie będziemy widzieć z dołu. Super, bo dosłownie chwila, my wyszliśmy tylko na łódkę, 3 minuty już odpływamy. Nawet łódka nie jest pełna. Zobaczcie, jak tutaj jest blisko. Tam widzicie ten żółty kolor? No to jest płyta lotniska, samolot widać. O tym wam mówiłem, że widać płytę lotniska. Mamy pierwszy stop na wyspie Murano i tutaj wam powiem, że przed chwilą widziałem takie miejsce, o pokażę wam zresztą, tutaj, to wygląda jak zwykły przystanek, ale przystanek na wodzie to jest. Jesteśmy, drugi przystanek to już jesteśmy w Wenecji i to jest pierwszy przystanek w Wenecji, także wysiadamy. Nikt więcej? Wszyscy dalej płyną. No ja nie wiem, ale my się przejdziemy. Tak, ale ludzie będą wsiadać. I tak to tutaj wygląda, zobaczcie, ta woda jest wszędzie. No, kto nie zna Wenecji, my jesteśmy pierwszy raz, ale jest przepięknie. No już wysiedliśmy tutaj, pogoda też nam dopisuje. Samoloty tam lądują, widać leci teraz Wizz Air jakiś. Wow. Od razu knajpeczki, patrzcie. No pięknie Ja będzie. Mamy niewiele czasu, ale idziemy pozwiedzać. Płynęliśmy w sumie jakieś 35 minut z lotniska, także nie jest daleko. Jest godzina 12, a my mamy czas do 19. O 19 mamy kolejny lot. Marika coś tam już podziwia, no bo tutaj jest co podziwiać. Piękne są te budynki. To właśnie takie moje klimaty, bo ja uwielbiam stare miasta. Tak, i mamy o 19 kolejny samolot, więc no pokręcimy się jakieś tutaj 4 godziny tak maksymalnie. Patrzcie na te budynki. Tutaj pranie wisi. No ludzie tutaj normalnie żyją. Ten też piękny budynek. Tutaj jest jakaś bazylika. Wstęp jest za euro, ale jak widzicie tutaj jest w remoncie ta cała bazylika. Także nie będziemy się tutaj pchać. Z zewnątrz też zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Też jest rusztowanie. Innym razem tutaj się wybierzemy. Patrzcie, tutaj jest ogrodzone i nawet nie widać, jak ta bazylika wygląda tutaj. To nie wchodzimy. Myślę, że to nie jedyne miejsce, także idziemy dalej. Sporo, same te budynki tutaj już. Tutaj same budynki i kościoły. Aż uśmiech nie schodzi z twarzy. Tak, czuć tą historię w tym mieście. I tego, czego w Wenecji jest najwięcej, czyli przejścia, kanały, mosty, mostki. Pięknie tutaj ludzie mieszkają, tutaj łódki pływają z jednej i z drugiej strony. Patrzcie, tam też 2 mosty dalej. A tak wygląda listonosz w Wenecji. Roznosi jakieś paczki, listy. Podoba mi się ten stary styl tutaj zachowany. Patrzcie, rozpisane wszystko ręcznie. Taka lokalna knajpa. Powiem wam, że kurczę, myślałem, że to jest tylko tutaj Wenecja jest mega turystyczna, a tutaj po prostu ludzie sobie też normalnie żyją i funkcjonują. Tylko my tutaj przyjeżdżamy, jeszcze im tam zawracamy trochę, ale patrzcie, no tutaj jakiś targ mały, gdzieś tam wciśnięty, tutaj ten kiosk, który wam pokazywałem.
Tam dalej już widzę, jest jakiś supermarket nieduży. Jak chcecie znaleźć supermarkety, to szukajcie właśnie kopy tej nazwy. Dobra, idę do środka. Co ciekawe, pieczywo we Włoszech, nie wiem czy w całych Włoszech, ale jest na wagę, czyli za kilogram. Na przykład macie tutaj jakieś bułki 5,50, 5,90. Mamy już zakupy zrobione, idziemy zaraz na jakiś lunch nad kanał. Tu są oliwki, mamy ser, mamy jakąś szynkę, tam mamy już pieczywo, także kasujemy i idziemy jeść. Tutaj jest piękny klimat, doszliśmy do takiego niewielkiego, no można powiedzieć, nie wiem, deptaku, czy jakiegoś takiego parku. Patrzcie, jest trochę miejsca, bo tak to uliczki wąskie. Zegar słoneczny, piękna wieża. Tutaj można się zrelaksować na ławce. No pięknie to wygląda. A i tutaj jeszcze można sobie gondolą popływać. Tutaj piknik? Tutaj. Właśnie trafiliśmy i tutaj gondola teraz płynie. Tak wygląda nasz zestaw dzisiaj. Patrzcie, oliwki, jest wędlina, mamy bułki, ja mam inną, Marika ma inną, do tego mamy ser i relaks. Jeszcze pogoda nam sprzyja, no jest niesamowicie w tym słoneczku, tak ciepło. Naszym pierwszym celem był ten duży most. No piękny jest, już z daleka było go widać. Zaraz wejdziemy na niego na górę. Pokażę Wam jeszcze go z dołu, bo już z tej strony nie będziemy schodzić, bo my musimy przejść na drugą stronę. Ale wygląda przepięknie. Te stoliki tutaj, restauracja z klimatem. Klimat jest niesamowity. Tak, idziemy teraz na górę. Jesteśmy już na górze i taki jest widok. Byliśmy z tamtej strony, przeszliśmy teraz na drugą stronę. Tutaj jest sporo ludzi i widok z drugiej strony jest taki. Też tutaj widzicie, więcej gondol jest. O, i z tej strony też. Zeszliśmy na sam dół. Zaraz Wam pokażę. Tutaj jest ten most, widzicie? Jesteśmy już z drugiej strony. Tutaj gondole pływają cały czas i zobaczcie, tutaj wystarczy, że 30 cm, no pół metra jak się podniesie woda, to te place tutaj pozalewane. Właśnie mam takie w głowie zawsze, że pokazują gdzieś tam w telewizji, że place pozalewane. Nawet stąd wylatuje woda. Nie, widać, że jest zielone, czyli to Aha, znaczy, tak. że no, skoro zielone, no to tak jak tutaj, że normalnie jest woda. Tak, tutaj dowożą towar do sklepów. No łódkami, no nie dziwię się. Dobra, my idziemy dalej. Są też targi z owocami, z warzywami. Już mijamy to kolejny. Ciao, ciao. No, to widzę też dla turystów tak bardziej przygotowane. Są oczywiście jakieś owoce, ale tam widzicie zapakowane jakieś przyprawy. Zaraz podejdę bliżej, Wam pokażę. Mryga mocno światło. No, takie gotowce, widzicie? Chodzimy teraz sobie takimi wąskimi uliczkami i idę i patrzcie. Stępiński, wąs Stępiński. Polacy tu byli. Polacy budowali to miasto. Polako-Niemcy chyba. Polako-Niemcy. Holendrzy może, bo Von. Von der Leyen, Belg, Holendrzy. No i tak kilka nazwisk tam widzę takich. Tu jest ostrych. świetnie, bo chodzicie takimi małymi uliczkami, później zaraz jakaś rzeczka, most i jakiś plac zaraz, a jak plac to zaraz jakieś restauracje. No pięknie to wygląda wszystko. Tutaj macie cennik. Wiemy, że można też znaleźć tanio, ale na razie to widzieliśmy tylko taką cenę. 90 za 30 minut, 90 euro. A, nie powiedziałem o co chodzi. Chodzi o gondolę. Jak chcecie właśnie sobie popływać 30 minut, no to 90 euro trzeba zapłacić. Być we Włoszech i nie napić się kawy, bierzemy, pijemy kawę. To jest fajne, bo jak się pije tutaj przy takiej ladzie, no to się nie płaci wtedy za stolik. Zawsze tam jest jakaś opłata, więc bierzemy sobie dwie, takie espresso pani nam zrobi. W ogóle tutaj się to nie nazywa espresso, tylko się nazywa kafe. Kafe pani tak, no ale kafe, to kafe? Tak, kafe to espresso. 1,50 euro. I tyle tylko espresso. Zobaczcie, dosłownie naparstek na dole. U Mariki też, Marika cukier. To jak to się mówi? Salut? Cin cin. Cin cin. Sprawdźmy włoską kawę. Lawazza, tak? A nie, to nie lawazza, to inna nazwa. Taki pierwszy spojrzałem, mówię lawazza. Mocna i kwaśna. Dodaj cukru. Ja za kwaśnymi nie przepadam kawami. Ta jest kwaśna. A ja czuję teraz cukrem, No cukier to nie czujesz pewnie, że to kwaśna jak kawa. herbata turecka, bez cukru średnio, Od a razu z cukrem, zabija ten smak. no. Tutaj widać kawał historii. Patrzcie, jaka stara ściana. Wygląda mi na to, że ona jest trochę jakby składana. Ale piękne miejsce, ładnie to wygląda. I tutaj też od razu jest jakiś kościół chyba, bo jest i wieża. Słońce teraz mocno świeci. Ale przejdę kawałek, patrzcie jak to wszystko ładnie wygląda. Marika zobaczyła co? Prosecco za 3 jurki. No, Są na miejsca? take away za 3 jurki, więc chciałam zapytać się, jak to pani by mi to zapakowała. Prosecco zapakowała? No, w sensie jeżdżę tylko na wynos, bo tutaj właśnie siadacie, to dosyć często są te ceny wyższe. A, że chyba jak bierzecie na wynos. że przy barze strzelisz. Nie wiem, Tak kawę. może tak. Robimy sobie z Mariką teraz piknik. Mari, pochwal się, co kupiłaś sobie właśnie tam w tym sklepie. Oryginalne włoskie Prosecco. A mnie teściu nie wypuścił z domu bez takiej buteleczki. No, stwierdziliśmy, że jednak chcemy posiedzieć trochę na słonku, tak zrelaksować się i tutaj nad kanałem
No idealna miejscówka, po co siedzieć gdzieś tam w knajpie, z reguły jest to tutaj w środku gdzieś, no nie wszystkie wiadomo, ale tu jest bardziej klimatycznie, tak po swojemu. Tak, a stąd mamy 10 minut do autobusu, który nas później zawiezie na lotnisko. Już też nie chcemy łazić z tymi plecakami, bo one trochę jednak ważą. Ale mieliśmy teraz sytuację, przyszła taka starsza pani na oko z 65 lat, 70 nawet. No widać, że taka Włoszka typowa i chodzi po tych ulicach i zaczepia turystów i mówi, że te plecaki nasze nie mogą tutaj leżeć, bo to może dla niej wygląda jak bezdomni i mówi, że musimy stąd iść. To zaczęliśmy się trochę tak podśmiechowywać z niej, w sensie, że bo zaczęła na nas krzyczeć, to my się zaczęliśmy śmiać. A przez to, że się zaczęliśmy... Bo nie rozumieliśmy, tak. nic nie rozumieliśmy, a pani, ja mówię, że nie rozumiem, a pani... Nie rozumiesz, to znaczy po włosku na tyle zrozumiałam, że nie rozumiesz. No i mówisz, że ty rozumiesz. Ja mówię, że nic. No i jak po prostu ona już była na tyle komiczna i ta sytuacja, tutaj ludzie się patrzą i też śmieją się z niej. zaczęli się śmiać. Tak. Pokazują, że jakaś nie tego i że... Wzięła telefon i zadzwoniła po policję. Karabinieri. Nie no jaja, no zobaczymy, czy przyjdzie ktoś. My się tam, no, czy nic tu nie robimy. Ona po prostu do mnie powiedziała, jak ty poszedłeś, że tutaj bagaż leżał, ale on nie zasłaniał, w sensie nie zajmował miejsca publicznego. O to jej chodziło. Tak, ono miejsce publiczne, że tu nie mogą być walizki. Dziwne. Czekaliśmy na policję i nie przyjechała, więc nie będziemy dłużej już czekać. Zbieramy się teraz już powoli na autobus i będziemy jechać też powoli na lotnisko. Nie śpieszy nam się jeszcze, bo mamy jakieś 4 godziny nie chciałem powiedzieć do odjazdu. Do odlotu, do odjazdu to zależy, bo pani nam powiedziała, że dzisiaj może być tłoczno. Więc lepiej być wcześniej na ten autobus, no i na spokojnie, później wiecie, w saloniku trochę posiedzieć, zawsze fajnie. Tak się zastanawialiśmy, jak tutaj rozwiązują sprawy ze ściekami. No i chyba mamy odpowiedź. Podpływa taka łódka z beczką, no i pompują ścieki. Powoli wychodzimy, można powiedzieć, z tego starego miasta. Tutaj jest jeszcze park. Do parku nie wchodziliśmy, mijamy ten park. Tutaj jeszcze mamy ostatnie kanały. No to jeszcze nie jest ostatnie, który będziemy mijać, ale też widzę jakiś ruchliwy, sporo łódek pływa z tej strony, bo tam jest, z tamtej strony jakbyście płynęli, no to jest ten taki główny kanał i tam można płynąć i później rozpływać się na te małe rzeczki. Tutaj macie odjazdy autobusów na Marco Polo lotnisko. Od 4:20 kursują, nawet po północy jeden odjeżdża. Zapłaciliśmy już po 10 euro, czyli będzie jakieś 40 zł za osobę, dobrze liczę? Dobrze. Tak, płacimy po 40 zł i jedziemy jakieś 20 minut na lotnisko. Coś mi się wydaje, że autobus nie będzie pełen, tak jak nas pani nastraszyła. Zobaczcie, tutaj kolejeczka ustawiła się, no ale jak na 40, nie wiem, czy 40 tak, czy więcej miejsc tutaj w ale tym myślę, że lepiej autobusie. trzeba być wcześniej, nawet jak będziecie w jakimś takim sezonie większym, no to trzeba przyjść i zająć te miejsce, żeby być pewnym, że zdążycie. Jak macie lot jakiś tam, powiedzmy 2-3 godziny przed odlotem, wyjeżdżacie stąd. Zdecydowanie, my przyszliśmy za 10, czyli mieliśmy pół godziny, w sumie, bo akurat nam autobus... Dosłownie sprzed nosa. Sprzed nosa, tak, dokładnie stał na pasach jak my przyszliśmy na stację, więc od tamtego czasu staliśmy i byliśmy drudzy w kolejce. No to za nami widzicie, wchodzą. Można sobie tutaj poczekać. Tak, i ludzie dochodzą, tak żebyśmy czekali. I później myśleli, czy dojedziemy na czas, czy nie. Lepiej być wcześniej. Niecałe 20 minut jesteśmy już na lotnisku. Bardzo dobre połączenie. My już przygotowani, z powrotem kurtki wleciały na nas. Mamy trochę w kieszeniach powypychane, bo tutaj mamy tylko 10 kg, więc musimy z tymi kilogramami uważać, ale widzieliśmy, że tam na razie nikogo jeszcze pani nie sprawdzała, tak myślę, że się uda. Ja jeszcze nie wiem, dokąd lecimy, więc pani pozwoliła mi samej załatwić sprawy. To znaczy Marcinowi samemu załatwić sprawy, mi odejść, co ja gadam. Już tych emocji, wiecie, no tutaj nie wiedziałam, że będzie Wenecja. Teraz wiem tylko, że lecimy do Madrytu, ale wiem, że w Madrycie mamy przesiadkę i lecimy dalej. Powiem wam, że historia jest dobra, dostaliśmy już bilety. Opowiem wam później, jak już będziemy na miejscu i wyjdziemy tam już na miejscu, to opowiem wam, jak to tutaj działa, więc też co my zrobiliśmy, tak żeby się udało. Mam nadzieję, że się uda. Tak, więc mamy już bilety, Marika jeszcze poszła tylko do toalety, zabieramy nasze plecaki i idziemy do saloniku. Wszystkie sprawy załatwione, idziemy teraz na odprawę. Ja się trochę martwiłam, bo Marcin tam stał przy tym okienku, o coś Tutaj tak... można Chyba, skrócić tak? linię. Tak, bo ja chyba walnęłam. Dawaj. No. Tutaj jeszcze. Dobra, to ja idę tu. Mari się trochę zakręciła. Okej.
Nawet na lotnisku jest taki włoski styl, właśnie takie stoliki, które stoją w tych knajpach weneckich. Tutaj też kanapki za szybą, tak jak gdzieś tam właśnie w tych małych restauracjach takich lokalnych. Ja liczę teraz, że będzie jakaś dobra pizza, bo w końcu nie udało nam się zjeść, a teraz już jak dojechaliśmy na lotnisko, to troszkę zgłodniałam. Tak, ja też. Idziemy teraz na drugie piętro i wchodzimy zaraz do saloniku. Widzę, że na lotnisku też jest pizza i kawałek kosztuje 6 euro. No, powiem Wam, że chyba tragedii nie ma, tak mi się wydaje. To jest najtańsza z tego, co widzę. Jest tu jeszcze 5,50 margarita. Okej, jesteśmy. Na samym końcu było lotniska, także ale już dotarliśmy, zaraz się logujemy. Siedzimy już w saloniku. Zobaczcie, mamy taki piękny widok na płytę lotniska, tylko jeszcze nie widziałem, żeby żaden samolot lądował albo startował. No i właśnie mamy obiad. Ale powiem Wam, że zaraz Wam pokażę. No to tak skromnie. Za to bakłażan bardzo dobrze zrobiony. Chyba zapiekany też trochę serem, choć już to się ściął ten ser. No i do tego ten worek ze szpinakiem i z serem też mi się wydaje. Więcej jest takich przekąsek typu tapas hiszpańskich niż normalnego jedzenia, no to Marika już je, a ja postanowiłem, że się najpierw napiję czegoś. O tym Wam mówiłem, że te dania są, zobaczcie, w takiej formie tapas. Tutaj też jakieś coś na głębokim oleju, tutaj quinoa, a tutaj znowu couscous. No i zobaczcie, tutaj jakieś ciastka, kanapki. No i takie dania na gorąco, to jedyne, co można tutaj złapać. Nic nie ma, a przyszedłem i cały stolik zostawiłem. Także to jest nowość. Marika jeszcze tego nie jadła. Makaron z beszamelem i szpinakiem. No to wygląda. Tak wygląda, jakiś sos No to spróbuj. pomidorowy. Powiedz jak w smaku. Dobre, choć ten bakłażan sam mi lepiej smakował. Zobaczę, jeszcze tutaj co innego przyniosłeś. Mi się wydaje, że to samo, Podobne, tylko bez- pomidorowego nie ma. Bo nie polało się. Zjadliwe, nie jest to złe. Ale do jak smaku nie we trzeba Włoszech. Jak nie we Włoszech, ten bakłażan naprawdę wygrywa. Upsa, coś tam zwaliłam. Sprawdźmy tą kaszę. Dobre. Delikatne, ale dobre. Couscous. Lubię kuskus. A to? Falafel? Bowl było napisane. Albo cieciorka? Coś na głębokim. Tofu może pieczone, nie wiem. Taka klucha. Zakalec. Smaku dobre. Okej. Zauważyłem, że jest nowy pracownik tutaj i leje drinki. Najpierw byłem u pani widać, że pracuje tutaj już dłużej. No i mówię, dobra, no teraz idę do tego pana. No i patrzcie. Poprosiłem o 2 szklanki whisky, a pan nalał jak sok jabłkowy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Marika się nie spodziewała tego kierunku, w głowie miała coś innego. Dobra, powiem Wam następnym razem jeszcze tutaj coś na temat tych kierunków. Także tak, Marika zadowolona, ja zadowolony, naprawdę wypad do tej Wenecji, no to było coś, taki strzał w dziesiątkę. Nie myślałem o tym, żeby tam pojechać. Bardziej myślałem, że to jest takie bardzo turystyczne miasto. Oczywiście jest, ale też tam jest normalne życie, gdzie ludzie żyją, funkcjonują i to też widać, jak oni tam sobie radzą. Wiadomo, że tam podejrzewam, że ze 70% tych mieszkańców to jest nastawionych na turystykę i to też jest ok, bo to miasto po prostu jest turystyczne i to widać, czuć i niech tak zostanie. Super, byliśmy też przed mega sezonem, także mogliśmy to zobaczyć trochę też w innym świetle. Było trochę turystów, ale nie aż tyle, co pewnie w jakimś takim szczycie sezonu. Także jeszcze raz, wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!